Cześć! Najważniejszy dokument, który świadczy o nabyciu praw do mojej nowej działki, jest już podpisany. Mowa tu oczywiście o akcie notarialnym. No i jestem już na swojej działce legalnie, ale zobaczcie, przyszli się ze mną przywitać kolejni moi sąsiedzi, którzy od czasu do czasu tutaj bywają na tej właśnie działce. Przechadzają się po prostu. Śliczne pieski. Jeśli dobrze kojarzę, to są to chyba labradory. Taki czarny i tam uciekający brązowy. Jak widzicie, całkiem przyjaźnie nastawione, przynajmniej ten, chociaż jak mnie tutaj zobaczył, to szczekał. No i ja się troszkę wystraszyłem. Jak widać, pieski chciały się tylko przywitać. W najbliższy poniedziałek mam zamiar złożyć w urzędzie 3 dokumenty. Pierwszy z nich to wniosek o nałożenie podatku od nieruchomości. Drugi to wniosek o warunkach zabudowy. A trzeci to wniosek o wycięcie drzew. Dlatego jestem dzisiaj na działce. Abym w pełni mógł korzystać z mojej działki, konieczne jest wytyczenie zjazdu z niej właśnie na drogę gminną. W tym celu będę musiał wyciąć tych kilka okazałych drzew. No i dzisiaj mam zamiar zrobić sobie taką mapkę poglądową, która będzie stanowiła załącznik do wniosku o wycięcie właśnie tych drzewek. Spróbuję je dzisiaj policzyć, pomierzyć, sklasyfikować, nazwać, no i wszystko to umieszczę na mapce, którą również Wam za chwilkę pokażę. Troszkę się obawiam, czy będę w stanie rozpoznać nazwy tych wszystkich drzew i krzewów, które mam zamiar uwzględnić na tej mapce poglądowej. Mam nadzieję, że uda mi się rozpoznać. To jest prawdopodobnie świerk pospolity. Tak też go nazwę właśnie na tej mapce. Takich świerków rośnie tutaj dosyć sporo. Na razie naliczyłem 12, przynajmniej tych, które znajdują się w obrębie mojej działki. Jeśli chodzi o ich obwód pnia, mieści się w przedziale od 30 cm do aż 1 metra, czyli dosyć sporo. Zresztą zobaczcie, jak przygotowuję mapkę. W takich jeszcze warunkach polowych na razie narysuję sobie jedynie takie granice mojej działki. Wygląda ona mniej więcej w ten sposób. No i tutaj przy tej linii rosną drzewka, które chcę usunąć celem wytyczenia wjazdu. Na razie tak na brudno będę je sobie tutaj zaznaczał, no a później pokażę Wam efekt końcowy. A jak należy zmierzyć takie drzewko, które mamy zamiar wyciąć? Otóż na wysokości 5 cm od ziemi, czyli mniej więcej w tym miejscu, należy sobie zmierzyć obwód pnia. Może tą miarką będzie się to robiło niewygodnie, bo jest ona metalowa, ale jakoś dam radę. No i zobaczcie, to drzewko ma w obwodzie już 90 cm, czyli zgodnie z prawem należy zgłosić chęć wycięcia takiego drzewa z działki. Gdyby miało w obwodzie mniej niż 50 cm, w takim wypadku można by było usunąć go jeszcze samemu. W tym miejscu jest już granica z drogą gminną, no i tutaj jakby w płot wrośnięta jest leszczyna. Zresztą nie tylko jedna, no i ją również będę musiał uwzględnić na tej mojej mapce
poglądowej. Zaraz to uczynię. Takie świerki, kiedy były małe, stanowiły fajną barierę między drogą a działką. Fajnie ją zasłaniały. No ale teraz niestety troszkę wrosły w linię telekomunikacyjną, która przebiega tam wyżej, no i wymagają pielęgnacji. Moja mapka w brudnopisie jest już gotowa. Tutaj zaznaczyłem sobie 12 świerków, które mają obwód pnia od 30 cm do 90 cm. To sobie tutaj napiszę. No i one są tutaj na całej długości. Oprócz tego jest tutaj jeden jałowiec oraz leszczyna oraz brzoza. Tuż przy granicy z moją działką. Oprócz tego tutaj rośnie taka brzoza, ale ona nie jest do wycięcia. Zaznaczyłem ją jedynie poglądowo. No dobrze, no to biegnę teraz do domu. Troszkę poprawię tą mapkę i pokażę Wam, jak wygląda wniosek. A w drodze do domu zerknę jeszcze, jak moja działka prezentuje się teraz z drogi. Jak widać, są tutaj te leszczyny. Tutaj jest ta linia telekomunikacyjna, o której Wam wspomniałem. No i trzeba ją będzie uwolnić, no bo te drzewa zdecydowanie wrastają już właśnie w tą linię telekomunikacyjną. Tak wygląda wzór wniosku, zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Nie jest ten wniosek jakoś bardzo skomplikowany i każdy zapewne swobodnie sobie poradzi z jego wypełnieniem. Tutaj najważniejsza informacja, która znajduje się na samym dole, czyli informacje dodatkowe. Mamy tutaj uwzględnione, które drzewa należy zgłosić do wycięcia. A ściślej chodzi o dokładny obwód pnia. No dobrze, no to ja sobie teraz na spokojnie wypełnię ten wniosek. Popracuję jeszcze nad załącznikiem, który zresztą za chwilkę Wam również pokażę. Załącznik do wniosku sporządziłem w taki sposób. Mam nadzieję, że urzędnik sobie poradzi z tymi bazgrołami, a jeśli nie, no to najwyżej zadzwoni do mnie, o co tutaj chodzi, ponieważ podałem we wniosku mój numer telefonu. Trzymajcie się, cześć!